Wystarczył jeden turniej, żeby Donkomania ogarnęła cały świat CS-a. Ci, którzy jako tako śledzą esport CS-owy, zdawali sobie sprawę z potencjału Donka i od dłuższego czasu obserwowali jego poczynania, ale różnica pomiędzy może 1000 widzów na jego streamach w poprzednich miesiącach i rekordowymi prawie 40 tysiącami widzów po wygraniu IEM-a dobrze pokazuje skalę hype'u na Donka i bez wątpienia jest to sytuacja bezprecedensowa w historii całego CS-a. Tak jak i bezprecedensowe są również jego rekordowe statystyki, o czym dokładnie pisałem w postach na Facebooku. Mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden gracz zmienił postrzeganie tego, co jest możliwe w CS-ie i też trochę tego, jaki jest najefektywniejszy sposób grania w CS-a. I sytuacje, gdzie ktoś bije wszystkie możliwe rekordy, więc musi to z czegoś wynikać. Muszą być jakieś powody, które sprawiają, że jest tak bardzo lepszy od innych. I tak się akurat składa, że rzeczy, które Donk robi i rozumie bardzo dobrze, od dłuższego czasu bardzo mnie interesują i myślę, że to, co usłyszycie w tym filmie, będzie dosyć rewolucyjną wiedzą i podkreślam, większość najciekawszych rzeczy będzie w późniejszej części filmu, więc trzeba dotrwać, ale ta pierwsza część też jest dosyć kluczowa. O Donku mówiłem już sporo w moim filmie, o nim jeszcze z CSGO pół roku temu. Tam macie też więcej stream highlightsów, ale no z CSGO, czyli łatwiejszej mechanicznie gry, oraz w innych materiałach. Nie będę się też skupiał na jego historii, a i na ciekawostkach typu, że zaczął grać w wieku 4 lat w CS-a, w wieku 12 lat albo i wcześniej rolany, albo że ma ponad 13,5 godzin nabite w 6,5 roku, więc pomyślcie sobie, ile to jest. Pomówimy sobie tutaj stricte o tym, co sprawia, że jest tak dobry, czy w ogóle jest tak dobry, czy faktycznie to był fart jeden turniej. Pomówimy sobie o jego gripie, ergonomii, stylu gry oraz mocnych i słabych stronach. Ale zanim to wszystko, zacznijmy może od zaprzeczenia teorii, że Donk tylko raszuje i jest po prostu pewny siebie, Pickers Advantage w CS2 i tak dalej i to głównie dzięki temu zdobywa kile, bo to jest najpopularniejsza opinia, którą widzę wszędzie. Donk dobrze rozumie grę na wysokim poziomie i oprócz tego, że jest bardzo dobrze wkomponowany w drużynę Spirit, ma dobre role, że Spirit gra w ostatnich miesiącach bardzo dobrze i coraz lepiej, to oprócz tego sam Donk ogląda na przykład dema przeciwników przed meczami, żeby zrozumieć jak grają, czego można się dowiedzieć na przykład z vlogów Team Spirit. Przykładowo z ostatniego streama z FPL-a dobrze można też zobaczyć, ile informacji wyciąga z gry przeciwników i jak ją wykorzystuje oraz jak dużo info i komunikacji daje drużynie. Myślę, że każdy, kto trochę grał teamowo, łatwo zauważy, jak bardzo dojrzałym Donk jest teammate'em i jak wiele pożądanych cech charakteru można u niego zaobserwować. Wiele osób też ma jakieś dziwne, cringe'owe, negatywne opinie na temat Donka, oparte tylko o to, że na lanie krzyczał sobie jakieś tam rzeczy, co przestał robić od razu jak go upomnieli, pomijając już inne aspekty, że to jest typowe na lanach, albo że po prostu Donk sam przyznawał, że pomaga mu się to wyładować z negatywnych emocji, a ja dodałbym jeszcze, że przede wszystkim ze stresu, ale tłumaczenie takich rzeczywistości ludziom bez sensu to już jest żenujące, więc wystarczy. Ogólnie ze wszystkich innych materiałów oraz opinii szanowanych rosyjskich weteranów CS-a widać, że jest to młodziak z dobrym systemem wartości i bardzo pozytywnym nastawieniem. Czego i tak nie powinienem tutaj wspominać za bardzo, bo w wieku 16 od niedawna 17 lat, no to człowiek i tak zwykle jeszcze nie zdążył zbyt mocno ukształtować własnoręcznie swojej osobowości, a zrobili to w większości jego rodzice i inne elementy losowe oraz przede wszystkim cały Team Spirit, zaczynając od Akademii, a potem w głównej drużynie psycholog, trener Hali i in-game leader Chopper, co przewidziałem w sumie tak by the way w filmie pół roku temu, więc chwalenie go, jaki on jest tam super i tak dalej jest trochę niepotrzebne, chociaż nie aż tak bardzo niepotrzebne jak ocenianie jego osoby po tym, że tam sobie coś krzyczą na lanie. Ale wracając do jego rozumienia gry, nie uważam jednak, żeby w pół roku grania w Tier 1 był już mastermindem pokroju wieloletnich weteranów z Tier 1, przede wszystkim w aspektach taktycznych mam na myśli, ale szczerze mówiąc nie musi nim być, żeby wszystkich niszczyć, przynajmniej póki co w obecnej formie. Więc co sprawia, że Donk jest tak dobry? No przede wszystkim oczywiście talent, czyli skomplikowane połączenie wielu rzadkich cech osobowości i predyspozycji i innych rzeczy, na pewno też wysokiego IQ i to wszystko połączone z bardzo dużą ilością godzin i chęcią improvementu. Myślę, że ważnym elementem było również to, że od młodego wieku miał już lanowe doświadczenie grania w drużynie, co na pewno zawsze odpowiednio kształtuje priorytety w grze i nadaje odpowiedni kierunek rozwoju, zwykle lepszy od reszty faceitowych nieogarów i łosiów. Oprócz tego kluczowym czynnikiem kształtującym jego wybitne umiejętności do agresywnej gry jest to, że mieszka na Syberii i przez całe życie musiał grać na wysokim pingu w okolicach 100 milisekund albo ewentualnie trochę mniej. Też kiedyś były gorsze internety i tak dalej, nieważne. Donk sam sobie z tego zdaje sprawę i wspominał o tym wiele razy, że to bardzo mocno go wytrenowało. I teraz, to nie jest kwestia jakichś tam wad CS2, zresztą niedawno update poprawił mocno ten aspekt, jeśli oglądaliście mój film, tylko ogólnie netcode w CS-ie i w innych grach działa tak, że osoba z wysokim pingiem będzie miało ciężko trzymać angle, ale jeśli to ona wychyla na przeciwnika, to w skrócie mówiąc ten aspekt wychylania wygląda podobnie zarówno na 1 pingu, jak i na 100 pingu. Pickers Advantage istnieje zarówno w CSGO, jak i w CS2 oraz do tego dochodzą aspekty mentalne, czyli że łatwiej jest podjąć akcję niż na nią reagować. No i movement, który Donk ma obecnie być może najlepszy na świecie, ale temu poświęcę osobny fragment filmu gdzieś tam na końcu. Warto jednak zauważyć, że Donkowi nie wszystko od zawsze wychodziło. Jego całkowite KD na Faceicie wynosi obecnie 1,32, mimo że od paru lat robi cały czas KD po 1,5
1,5 albo nawet 2,0, więc wcześniej jego staty musiały być dosyć niskie. Na screenie, którym się pochwalił jak wbił 4000 elo, widać jeszcze całkowite KD na poziomie 1,19, więc w skrócie mówiąc zakładałbym, że było sporo raszowania i wiecie, jakiś KD ujemny i tak dalej i po prostu ginięcia przez długi czas w jego grze, ale taki był jego styl i Dong rozumiał, że ważny jest odpowiedni trening, a nie wyniki. Może niekoniecznie był tego świadomy, być może niekoniecznie rozumiał i po prostu to było losowe, no ale whatever. I też jeśli się tak gra, to trzeba być przygotowanym na wzięcie odpowiedzialności za zginięcie i na presję od reszty teamu, która z tego wynika. I to jest myślę główna przyczyna tego, że mała która osoba, której zależy, która ma talent, odważa się w taki sposób grać w CS-a. I też nie każdy po prostu ma potencjał, żeby cokolwiek z tego wynikało, nie? Dla Donka jednak nie było zbyt dużego wyboru po prostu i tak rozumiem genezę dużej części jego skillsetu. Wiele osób nie może zrozumieć, jak on jest w stanie tak grać i po prostu się nie bać, że zginie i tak dalej. No i tak samo, to jest po prostu kwestia treningu i przyzwyczajenia do konsekwencji i wymagań takiego stylu gry, które no po prostu były z nim od zawsze. Przychodzi mi też do głowy taka jedna ciekawa ciekawostka, mianowicie, że generalnie na początku w Team Spirit Academy miało bardzo niskie ratingi typu tam 1.0, KD ujemne i tak dalej i kojarzę coś takiego, że mówił, że nie grało mu się komfortowo generalnie w grze takiej drużynowej i musiał troszkę się też do tego przystosować, no ale Team Spirit rozumiało o co chodzi i dało mu czas, żeby się rozwinął. No i według mnie to też jest taka ciekawa teoria, że ten styl Donka dopiero się tak jakby wyrafinował i udoskonalił do takiego wysokiego poziomu gry dopiero na przestrzeni ostatnich, nie wiem, powiedzmy 2 lat, a nawet bym powiedział dodatkowo, że generalnie Dong był wcześniej oczywiście bardzo dobry, ale dopiero taką topową formę pokazuje powiedzmy gdzieś tam od miesiąca czy coś takiego. To też jest ciekawe. No oczywiście to wszystko jest bardziej skomplikowane w procesie, tak? Generalnie gra całej drużyny też wpływa na to, jak można sobie samemu komfortowo grać i tak dalej, i tak dalej. Więc no tutaj też musiałbym wiele innych aspektów rozważyć. Ciężko jest ocenić, jak bardzo dobry jest Dong i też zobaczymy, bo jutro gra RMR-a, więc to będzie bardzo ciekawe. Natomiast Dong od długiego czasu to nie jest osoba trzymająca W przez całą rundę, zdecydowanie. CS to jest gra pozycji, gra informacji i tak dalej, więc w większości sytuacji trzeba grać pasywnie i być tą osobą pikowaną, a nie pikującą. I tutaj wkraczamy we właściwą część filmu, czyli wyjaśnienie tego, jak Dong jest w stanie być tak mobilnym i szybkim aimerem, stwarzać ciągłe sytuacje, w których to on pikuje lub w których to on jest w ruchu, w których to on ma celownik w odpowiednim miejscu lub w których daje sobie przede wszystkim więcej czasu na aimowanie i strzelanie niż jakikolwiek inny obecnie gracz na proscenie. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy w grze Donka, to jest jego szybkość. Powiem nawet więcej, jego precyzja jest dosyć przeciętna i gorsza od naprawdę wielu topowych prosów, chociaż to też wymaga zniuansowania w późniejszej części filmu. Dong ogólnie priorytetyzuje szybkość, mobilność i movement i gdy go oglądamy, to w wielu sytuacjach można dojść do wniosku, że kurde, faktycznie w tym CS-ie nie trzeba wcale tak idealnie strzelać, ani mierzyć w same głowy tylko cały czas, czyli wniosku, który regularnie powraca co jakiś czas do świata CS-a, zaczynając od legendarnej ery Astralis, podczas której ludzie pierwszy raz zaczęli to masowo zauważać. Tutaj też nie do końca jest to prawda, jeśli chodzi o Donka, bo w CSGO jego mierzenie wyglądało inaczej i miał jeden z największych procentów headshotów w całej grze, w okolicach 65%, mówię głównie wśród prosów, czy tam wysokich elo faceitów. Natomiast w CS2 jest to tylko 55% i powiedziałbym, że póki co ciężko jest idealnie polegać na mierzeniu i trakowaniu głów z powodu galaretkowatych ruchów modeli i pochylania. O tym też gdzieś tam więcej będę mówił później. Przejdźmy zatem do gripu Donka. Ciężko mi będzie tutaj wytłumaczyć wszystkie aspekty ergonomii oraz mocnej słabe strony wszystkich gripów, sposobów siedzenia, podkładek, myszek i tak dalej, które istnieją, żebyście mieli pełny obraz różnic pomiędzy poszczególnymi stylami, między innymi tym od Donka. Natomiast trzeba pamiętać jednak, że praktycznie wszystkie kombinacje tych elementów mają swoje słabe i mocne strony i są zależne od bardzo wielu czynników. I to brzmi trochę jakbym nie powiedział niczego konkretnego, no i trochę tak jest, ale po prostu uwierzcie mi, nie da się stracić mniej więcej 1,5 roku analizowania tych aspektów w paru zdaniach. Natomiast co jest warte podkreślenia, to to, że ergonomia Donka i te rzeczy, które on sobie wypracował podświadomie głównie myślę, to jest jedna z najlepszych kombinacji, najbardziej wszechstronnych, najmniej ograniczonych kombinacji po prostu postawy, gripów i tak dalej, czyli całej ergonomii, które w ogóle widziałem kiedykolwiek wśród prosów w CS-ie i no, jeśli chodzi o agresywną grę, to zdecydowanie jest to coś wybitnego, więc dlatego w tym filmie no, jest to bardzo warte przeanalizowania. Dong ma bardzo nietypowy grip, który ma jedną oczywistą wspólną cechę z innymi wybitnymi aimerami, m.in. z Zaiwu, z Twitcem i paroma innymi, czyli brak kontaktu z podkładką i dłoni i nadgarstka i cała dłoń oparta na myszce. No i teraz ogólnie rzecz biorąc, nawet w tych standardowych gripach duża część prograczy przechodzi teraz, ja bym to nazwał taką
G-Pro Superlightyzacja, czyli Superlight w swoim kształcie ma sporą dupę zaczerpniętą z myszy backhampowych i ta dupa sprawia, że ciężar dolnej części dłoni i nadgarstka spoczywa bardziej na niej i jest mniej tarcia dłoni i nadgarstka z tą podkładką, co daje nam więcej po prostu konsystencji i swobody ruchów. Ja od dawna nie lubiłem kształtu Superlighta i nawet dzisiaj uważam, że ta mysz ma kilka złych założeń, ale z biegiem czasu zacząłem doceniać niektóre jej mocne strony. No i wracając, tutaj jednak nie mówimy o gripie standardowym przecież, tylko o tym, że o całym przedramieniu w powietrzu i oparciu wszystkiego na wyraźnym pivocie przed łokciem z bardzo nietypowym nachyleniem całego przedramienia, że ręka jakby wisi w powietrzu i idzie do góry. Kluczowe dla całego aimowania donka według mnie jest jego mocne pochylenie tułowia i oparcie dużej części ciężaru ciała na okolicach nad brzuchem, które nie jest zbyt dobre dla układu pokarmowego, o czym sam się przekonałem kilka lat temu i oczywiście nie jest to też poprawna postawa. Nie jest zbyt dobrze też wpływa na strukturę twarzoczaszki i szczęki itd., ale pozwala mu odciążyć punkt pivotu, ponieważ w sytuacji, gdyby siedział prosto, to o wiele większy ciężar spoczywałby na pivocie i ten zwiększony nacisk bardzo mocno utrudniałby mu niektóre rodzaje ruchów. Przede wszystkim te góra-dół, ale ograniczenia wynikające z tego nacisku i tak u niego występują i będą przykłady tego później. Oczywiście zmniejszenie siły nacisku na pivot, czy generalnie nacisku całej ręki na biurko można osiągnąć na różne sposoby, na przykład obniżenie biurka, bo donk ma dosyć wysoko, ale to z kolei wiąże się z innymi efektami, na przykład inną rotacją całego przedramienia i dłoni, a przecież używamy myszy symetrycznej. Chociaż akurat okrągły grzbiet Superlighta, którego nie lubię, zostawia tutaj więcej pola do manewru, ale mniejsza o to. Są też generalnie inne sposoby na powyższe, ale każdy z nich ma swoje skutki, więc jak widzicie temat jest bardzo skomplikowany, a omawiam dopiero ułamek jego gripu i postawy, więc w skrócie mówiąc, oczywiście możecie eksperymentować z różnymi gripami i postawami, myszkami i podkładkami, ale to jest czasochłonne, skomplikowane i ogólnie trudne. A do tego przez większość czasu swojej gry wytrenowaliście już określone mięśnie w waszym ciele, co w dalszy sposób, tak przypuszczam, utrudnia zmianę na zupełnie inną ergonomię i też wytrenowaliście swój styl gry, który też przez tą ergonomię był poniekąd dyktowany, więc w skrócie mówiąc, powodzenia. Ale na pewno te informacje mogą wielu entuzjastom i po prostu przyszłym jakimś tam polskim prosom pomóc. Dalej, również z mojego doświadczenia wydaje mi się, że cofnięcie łokcia trochę za linię barku w jakiś sposób ułatwia ruchy. Ciężko mi powiedzieć jak. Nie jest to chyba ergonomicznie poprawne. Jest to też niemożliwe, jeśli się opieramy na fotelu, szczególnie gamingowych, bo blokuje on ruch w okolicach łopatek, albo i nawet zmniejsza przestrzeń czasami, generalnie ruchu dla ręki i łokcia. Więc to jest kolejna możliwa przyczyna tego, że donk akurat tak się pochyla. Ogólnie trzeba zrozumieć jedną rzecz. Jeśli ktoś ma odpowiednie cechy i tam potencjał intelektualny czy inne rzeczy, to będzie samoistnie właśnie siadał w odpowiedni dla niego sposób i podświadomie to dopasowywał zawsze. A im ktoś ma większy potencjał, tym bardziej po prostu też będzie rozumiał, czego potrzebuje. Dzieje się to natomiast prawie zawsze automatycznie i praktycznie każdy wybitny mechanicznie pros doszedł do tych wszystkich swoich rozwiązań w naturalny i po prostu fartowny, często przypadkowy sposób. Dlatego już kilka razy mówiłem, że no czasem po prostu ktoś ma odpowiednie wymiary, fart, grip itp. I jest lepszy po prostu od kogoś, kto akurat nauczy się grać mniej optymalnie. Drugą zdecydowanie ważniejszą częścią jest oczywiście sam trening, talent w grze i tak dalej, ale jeśli chodzi potem już o te szczegóły, które odróżniają na przykład gracza top 1 od gracza top 100, no to często jest to zależne od takich technicznych aspektów. I warto tutaj podkreślić, że mówimy tutaj stricte o aspektach mechanicznych, bo jakby druga połowa skilla to są rzeczy zupełnie inne, tak? Teamplay, generalnie myślenie, taktyka i tak dalej i o tym zapominać nie można. Wracając do gripu, sam już grip dłoni donka jest też dosyć specyficzny. Dzięki dużemu nachyleniu może on zachować w naturalny sposób brak kontaktu dłoni z podkładką oczywiście, o czym już mówiłem, naturalne zakrzywienie dla palców oraz kluczowy aspekt jego aima może zachować prostą linię przedramienia i dłoni. I wygięcie dłoni do góry, które jest na przykład charakterystyczne przy standardowym claw gripie, dlatego tak bardzo nie lubię myszy backhampowych, które wymuszają claw gripa, to te wygięcie ogranicza zakres ruchów nadgarstku i dlatego też tak bardzo lubiłem FK2, Zoe FK2, czyli najbardziej płaską mysz wśród tych większych, ale ogólnie też overall i nie jest to jakieś wybitne odkrycie z tym, że podniesienie dłoni jest pogarsza sprawę, bo po prostu wystarczy prosty eksperyment. Unieście dłoń do góry i poczujecie, jak nieprzyjemnie się po prostu obracają na boki w porównaniu do ruchu, jak dłoń leży Wam płasko. Nie oznacza też to, że ogólnie claw grip jest gorszy, według mnie ma też swoje plusy. I jeśli oduczymy się angażować nadgarstka tak mocno jak przy płaskich gripach, no to wtedy jest całkiem dobrze. Z tym, że do agresywnej gry potrzeba szybkości, a ruch palcami albo dłonią zawsze będzie szybszy od ruchu całą ręką. I to jest według mnie bardzo ciekawa rozkmina. Jeśli ktoś się nie zgadza, to proszę o jakieś argumenty. Nie wiem też, co było bardziej pierwsze, czy agresywna gra donka, a z tego wynikła jego ergonomia i po prostu niesamowicie dobre możliwości ruchowe, czy może najpierw była właśnie ergonomia, która skłoniła go do lepszego wykorzystania swoich mocnych stron i unikania słabych i po prostu do agresywnej gry.
Cały ten jego sposób siedzenia i grip sprawiają również, że jego nacisk nie tylko na pivot, ale też dłoni samej na myszkę jest bardzo niewielki. Dlatego też jest w stanie regularnie robić tak dokładne i szybkie ruchy, zmieniać kierunek ruchu i tak dalej, choć jest to trudniejsze i wymaga większego skilla niż w innych gripach, po prostu, tak bym powiedział, bo jest mniejsza kontrola. Natomiast gdyby ktoś z Was chciał położyć dłoń na myszkę i nie mieć jej tak odciążonej przez resztę ciała i mieć taki zwykły po prostu grip, no to ruch myszką staje się bardzo ciężki, bo tarcie jest gigantyczne, możecie sobie to sprawdzić. No chyba, że gramy na podkładce typu na przykład MPC Cordura albo Artisan Raiden, chociaż to jest wszystko troszkę inne. Natomiast taki właśnie niski nacisk pozwala również bardzo swobodnie centrować myszkę i to centrowanie jest kluczowym elementem jego gry, który trzeba podkreślić. No bo oczywiste jest to, że najlepiej aimujemy mając rękę prosto i mając swobodę ruchu w obydwie strony, to powinna być wiedza oczywista. No a oczywiście im mamy mniejszy nacisk tym, to myszkę jest łatwiej podnosić i też to wszystko trwa mniej czasu, tak? Jest to po prostu efektywniejsze. Generalnie tak bardzo szybkie, łatwe, swobodne ruchy są ciężkie do osiągnięcia, ponieważ praktycznie wszyscy prości używają wolnych podkładek. No i na przykład QCK od Donka też jest wolną podkładką, no z tym, że on używa po prostu innego gripu i u niego to inaczej wygląda. Więc teraz a propos podkładki, Donk właśnie używa QCK+, no ale jego nacisk sprawia, że te efektywne tarcia w jego ruchach są pewnie podobne do tych najszybszych podkładek, chociaż to też jest troszkę uproszczenie i to nie jest dokładnie tak samo, ale mniej więcej efekt jest taki jak opisałem. W każdym razie po prostu mu to pomaga. Dlatego też ja od pewnego czasu eksperymentowania powtarzałem wielokrotnie w ostatni rok, że warto zacząć grać na szybszych podkładkach i to nawet jeszcze zanim po prostu zacząłem rozkminiać Donka, bo jakby w inny sposób chciałem osiągnąć to samo. I przechodząc jeszcze dalej do tej podkładki, to QCK Plus jest podkładką wolną generalnie, tarcie kinetyczne jest w niej duże, natomiast tarcie statyczne powiedzmy, że też duże, ale już troszkę szybsze w kierunku bardziej takich podkładek medium. To też jest widoczne w jego grze i obracaniu się, bo Donk bazuje na dużej ilości flików takich dużych i flików takich małych. W tego typu podkładkach jest to dosyć powszechna metoda, którą się podświadomie wypracowuje, bo zarówno rozpoczęcie ruchu myszką, jak i jego zatrzymanie są stosunkowo łatwe, jeśli mamy taki balans tarć jak w QCK+, czyli kinetyczne całkiem duże, a statyczne troszkę mniejsze. A trakowanie nie zawsze jest tak dokładne jak u niektórych innych topowych aimerów, aczkolwiek na daleko, czy jakieś malutkie takie odległości trakuje bardzo dobrze. No i to też jest związane z tym, że właśnie tarcie statyczne jest troszkę niższe. W przypadku, gdy tarcie kinetyczne jest niskie, a statyczne większe, to łatwiej jest utrzymywać mysz w ciągłym ruchu, aczkolwiek niekoniecznie przy microadjustmentach. No to wszystko jest generalnie bardziej skomplikowane, ale takie ogólne wytłumaczenie to wystarczy na ten moment i to zawsze coś jest. Dosyć dużą niewiadomą jest to, czy jego palm faktycznie zawsze spoczywa na myszce, czy czasem się odrywa, bo takich grip jest, ale to może być wyłącznie podczas na przykład freestyle'u itp., więc nie będę tutaj spekulował. Generalnie odrywanie palmu faktycznie dawałoby jeszcze bardziej nieograniczoną swobodę ruchu, ale drastycznie zmniejszałoby regularność i stabilność i szczerze mówiąc wątpię, że tak robi. Ten klip pokazuje też, że prawdopodobnie potrafi on zginać nadgarstek mocniej niż zwykły śmiertelnik, ale nie wiem, czy to jest komfortowe, zdrowe i tak dalej, co będzie dalej, ale być może to jest jedna z kolejnych jego przewag genetycznych. Dodałbym też, że najprawdopodobniej jest tu też jakaś przewaga chudej ręki, no bo chuda ręka jest lżejsza, no i przez to szybsza raczej. Również bardzo ciekawym aspektem, którego mu zazdroszczę, jest mała dłoń, chociaż gdyby to szło w parze z jego wzrostem, no to wolę mój wzrost i poszukiwania mojej większej myszki. I dzięki temu małemu rozmiarowi dłoni może popychać środek i tył myszki dolną częścią dłoni, ale jednocześnie jego palce mogą sterować przodem myszki. W moim przypadku, gdybym na przykład dał dłoń na górę myszki, no to moje palce przy zachowaniu wygody muszą wylądować przed myszką. Generalnie kluczowym aspektem jest wygoda, bo tego może nie powiedziałem na filmie, ale mówiłem na przykład w poprzednim. Jeśli musicie napinać jakoś strasznie rękę, jeśli bolą Was różne miejsca zbyt często, to nie ma sensu dalej próbować grać na przykład gripem Donka. I też warto mocno podkreślić, że wiele gripów z nadgarstkiem w powietrzu jest bardzo ryzykownych ergonomicznie i jeśli nie wiecie co robicie, to możecie się nabawić dużych problemów z nadgarstkiem właśnie. Trzeba zrozumieć po prostu jakie są aspekty naszego aima ważne, jak je poprawić i jak to wszystko osiągnąć na swój sposób, zgodny z Waszymi wymiarami, warunkami, predyspozycjami itd. To może oznaczać inną myszkę, inny sposób siedzenia, inne pochylenie, inną pozycję klawatury, inną wysokość siedzenia, inną wysokość biurka, inną szybkość podkładki, inny grip i jeszcze pewnie sporo różnych zmiennych. Na pewno jednak próbowanie na hamsa naśladowania ruchów danych graczy jest bezsensowne w perspektywie długoterminowej, no bo ruchy mają być naturalne dla naszej ergonomii, a w przeciwnym wypadku prosimy się o nadwyrężenia lub kontuzje. To też nie znaczy, że nigdy nas też jakby nie może nic boleć, nie? Bo to też jest jakby trening, poszerzanie jakichś swoich granic i tak dalej, no ale trzeba mniej więcej czuć, kiedy przeginamy i kiedy jest coś nie tak. I grałem sobie teraz troszkę właśnie po tym całym hypie na Donka, który się rozpoczął i widziałem parę ruskich też, którzy naprawdę wydawali się, że są drugim wcieleniem Donka i tak machali, że myślałem normalnie, że są niesamowici, znaczy wiedziałem, że nie są, no ale w drugiej połówce już taką po prostu tak byli spompowani, taką mieli dętkę, że już po prostu przeciwnika nie potrafili trafić, więc no tak to jest.
Ja na przykład doszedłem niezależnie od Donka do bardzo podobnych założeń, bo lubię grać szybko i większość z tych rzeczy wygląda u mnie podobnie, ale jednak troszkę inaczej. Do tego ja jestem nauczony, żeby większą pracę wykonywać palcami leżącymi na płasko na myszce, czyli taki bardziej typowy palm grip, dzięki czemu mogę nimi nadawać większą siłę niż palcami w claw gripie, ale ma to też swoje minusy i próbuję to jakoś też dopracować ciągle. Również problemem jest u mnie zbyt duży obecnie, niż bym sobie życzył, nacisk rąk na biurko, przez co mam duże ograniczenia w ruchach góra-dół i nie tylko, ale jako, że mam sens 2,5, czyli taki jak Dong, no to nie są to aż tak przeszkadzające problemy. No ale i tak jestem zadowolony z tego, jak mogę grać obecnie w porównaniu do tego, co było jeszcze parę lat temu, no ale jest to też szerszy temat i a propos całego tego filmu, to jest też całe mnóstwo innych czynników, mających gigantyczny wpływ na nasz performance, typu ogólny stan zdrowia, sen, dieta itd., o które trzeba też dbać, jeśli chcemy na przykład być topowym prosem. No chyba, że się ma 16 lat, no to jeszcze myślę, że nie ma to aż tak dużego znaczenia. No ale tutaj skupiamy się oczywiście na aspektach technicznych głównie. Wracając do mojej sytuacji, to od momentu wyprowadzki do mojego mieszkania korzystam z nowego biurka z regulowaną wysokością, robionego na zamówienie, w którym zażądałem wcięcia z przodu. No i dzięki temu nie muszę właśnie pochylać się zbyt mocno, żeby ręka schodziła prosto w dół, albo tam ewentualnie nawet za linię barku do tyłu troszkę. No bo opierałem się tak przedtem, żeby no po prostu odpowiednio to wszystko wyglądało, no i to też powodowało różne problemy z układem pokarmowym i inne takie. No ale to tyle jest przyczyna tego, co mówiłem wcześniej, że już nie mam nacisku brzuchu na biurko i nie opieram się, tak? Więc ten nacisk rąk na biurko jest większy i z tym sobie muszę jakoś poradzić i to jeszcze tam jest razem z innymi paroma drobnymi kwestiami do zrobienia w przyszłości, natomiast też nie wiem, czy jakby tutaj jest jakieś wielkie jeszcze pole do usprawnienia tego w moim przypadku, bo i tak już mi się gra całkiem dobrze, ale myślę, że jest tutaj jeszcze parę rzeczy do poprawy, no ale też z drugiej strony, no ja skilla Donka nie będę miał, chociaż coś potrafię, że tak powiem, no ale to tyle. Donk jednak ma słabe punkty, które według mnie wynikają no po pierwsze z prędkości podkładki, bo każda ilość tarcia ma swoje wady i zalety, natomiast według mnie w jego przypadku idealnie pasuje to do jego gry i tutaj nie ma się czego jakby za bardzo czepiać. Dużym minusem, ale jednocześnie oczywiście największą zaletą jest natomiast jego poleganie na silnym pivocie. I o ile, tak jak mówiłem, ten nacisk na ten pivot najpewniej nie jest zbyt duży, czego dowodem jest wiele na przykład sytuacji, gdzie sobie dobrze radzi z ruchami wertykalnymi, szczególnie z tymi w dół, czyli na przykład sprayowanie, no bo też w sumie w dół łatwiej jest rękę obsunąć jakby, jeśli jest tak pochylona jak u niego. No więc o ile ten nacisk nie jest zazwyczaj duży, no to w wielu sytuacjach, na przykład w mierzeniu na daleko, konieczne jest mocniejsze dociśnięcie ręki, co utrudnia przemieszczanie pivotu i na przykład ogranicza strakowanie kogoś, kto go pikuje nagle na blisko. Ogólnie w sytuacjach, gdy ktoś mu stryfuje na blisko, Dong bardzo często po prostu strzela w ciało i po prostu no nie kombinuje. Jest też wiele sytuacji, gdzie widać, że Dong jakieś tam ograniczenia ma w swojej ergonomii. Tak jak mówię, nie jest to jakiś, nie wiem, mistrz precyzji. Widziałem lepszych w niektórych drobnych aspektach, chociaż ta precyzja i tak u niego jest elitarna, ale po prostu jest to przede wszystkim mistrz zwinności, movementu i szybkości. Więc wszystkie te aspekty ergonomii, które opisałem, wpływają w bardzo konkretny sposób na to, jakie on może ruchy w grze wykonywać. No i wobec tego, jakie on ruchy w tej grze wykonuje? No przede wszystkim ma bardzo dużą swobodę ruchu prawo, lewo, jeśli chodzi właśnie o jakieś takie trakowanie, trzymanie celownika w odpowiedniej pozycji, tak, odpowiedni crosshair placement, to jest kluczowe u niego. Jeśli spojrzymy na jego grę, to jest zdecydowanie co innego niż naprawdę większość prosów. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno jego łatwe centrowanie też bardzo mu pomaga. Myślę, że zresztą większość z nich już opisałem w tych poprzednich analizach o ergonomii. Jakbyście też się przypatrzyli, to on bardzo rzadko generalnie trzęsie celownikiem, nie? On jakby jest w stanie, ma tą swobodę wykonywania ruchów, gdzie tego trzęsienia nie potrzebuje, żeby w któreś miejsce jakby dojść. Ale też myślę, że czasami by mu to na przykład pomogło, nie? Bo czasami po prostu upraszcza niektóre spraye czy ruchy i to jest to, o czym mówię, że nie jest aż taki bardzo precyzyjny, ale też dużą częścią po prostu całej jego gry jest odpowiedni flow state, odpowiedni luz, generalnie nie napięcie mięśni, odpowiednie nastawienie do gry i to jest zasługa wielu rzeczy, o czym już mówiłem w poprzednim filmie o Jemie. Jeśli oglądaliście, a dużo obejrzało film, to już nie będę tylko powtarzał. Przeanalizowaliśmy jego ruchy myszką, więc teraz czas na movement. Tak jak wspominałem, jego poruszanie się w grze jest efektem nie tylko talentu, ale też trenowania w trudnych warunkach, które żeby grać dobrze wymagają dużo pikowania i ruszania się. Fakt natomiast jest taki, że niezależnie czy gramy online na stoppingu czy na lanie, ruszanie się oraz agresywna gra dają przewagę zawsze, no bo po prostu ciężej nas trafić i łatwiej nam reagować, a do tego ruch modeli w CS2 jest bardzo skomplikowany. Oczywiście przewagi nie mamy wtedy, kiedy wbiegniemy komuś w celownik i dostaniemy instant heada i tutaj ciężko opisać wszystkie niuanse, wiadomo, ale po prostu bym podsumował, że jego movement jest dla niego priorytetem i często nawet poświęca jedną czy dwie niedokładne kule, żeby w zamian zrobić bardzo trudny do zareagowania ruch. Natomiast myślę też, że gdyby go na przykład zamienić rolami z Zontixem, no to oprócz tego, że rzeczywiście jako Anchor miałby niższe statystyki, no to też myślę, że miałby problemy, żeby aż tak bardzo regularnie zabijać i często by po prostu przegrywał duele, bo nie mógłby po prostu dynamicznie grać.
No ale też warto zauważyć, że w wielu takich momentach on sobie sam potrafi stworzyć ruch nad w sytuacji, w której musi grać pasywnie i to jest też jeden z elementów, na który warto zwrócić uwagę i wprowadzić do swojej gry. I jeden z bardziej charakterystycznych ruchów Donka przypomina to, co robił Xantares często, a co według mnie działa jeszcze lepiej w CS2 i chodzi tutaj o start ruchu, wciskamy na przykład D, a następnie przymierzając po prostu wciskamy przeciwny klawisz i razem z tym od razu kucanie. To jest bardzo prosta rzecz do zrobienia, jesteśmy dokładni przez cały czas i też dodatkowo nasz model jest pochylony w bok, jak zaczynamy biec, a potem od razu zmienia kierunek i kuca i tak dalej, więc trafienie nas w głowę w takiej sytuacji jest bardzo ciężkie. No i Donk też bardzo często po zauważeniu przeciwnika kuca, potem od razu staje, następnie znowu kuca, nawet w trakcie jednego spraya i tego typu rzeczy akurat są mi bardzo bliskie, bo jest to również priorytetowe w mojej grze, co możecie zobaczyć na highlightsach na przykład tutaj. I ogólnie ten movement jest ciężki też do opisania w zwykłych słowach, które trzeba po prostu grać, czuć grę, grać bardzo dużo, żeby się po prostu też uczyć podświadomie, jakie ruchy kiedy wykonywać. No i tak dalej. Generalnie duża część tego jego movementu to jest po prostu to, że on jest niesamowicie szybki, tak i po prostu jest w stanie zareagować, kliknąć ten klawisz o wiele szybciej niż przeciwnicy. No tutaj aż tak dużej filozofii nie ma. I jakby dopełnieniem tego aspektu, który tłumaczę, że bardzo szybko jest w stanie się tam zatrzymać, czy zrobić jakiś counter, kucnięcia i tak dalej, dopełnieniem tego jest to, że jest w stanie równie szybko przymierzyć i często właśnie dlatego nie mierzy jakoś specjalnie w głowę, jeśli przeciwnik robi ciężki ruch, tylko od razu ciągnie spraya w dół i po prostu zabija przeciwnika instant, często właśnie w takim samym czasie jak inny pros by zabił instant headshotem, nie? A jeśli chodzi o kwestię movementu jeszcze to w sumie i unikania strzałów, no to dużo filmów właśnie poświęciłem tej tematyce, to nawet było jakieś tam 7 czy 9 lat temu, więc to nie są jakby nowe rzeczy, ale tak jak mówię, szybkość i skuteczność movementu Donka to jest naprawdę niesamowity topowy poziom, a warto też zaznaczyć, że w CSGO mamy dodatkowo też mniejszy input lag przez Saptic, czy raczej dzięki Sapticowi, no i po prostu jest jeszcze większe pole do improvementu i do bycia lepszym od przeciwnika. No i dobrze, to by było tyle. Generalnie możecie mi wierzyć lub nie, ale cały film powstaje, jeśli oczywiście zdążę, powstaje w ciągu jednego dnia. Siedzę od momentu wstania nad tym filmem, więc teraz już jestem naprawdę zmęczony. Generalnie pewnie po tym filmie będzie milion pytań, ale nie będę wiadomo w stanie każdemu doradzić i przemyśleć jak ma siedzieć, jak ma grać i tak dalej, więc nie wiem, może po prostu pomogę, jak ktoś tam da wspieranie na YouTubie albo jakieś super podziękowanie w komentarzu, chociaż nie wiem, czy w ogóle to u mnie działa, no ale tam whatever. No i to jest tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, zostawcie suba, trzymajcie się, na razie i czekajcie na kolejne filmy.